Dzień dobry, drodzy widzowie i słuchacze. Dziś przeniesiemy się do końca X wieku, kiedy młode państwo Piastów musiało zmierzyć się z jednym z największych mocarstw Europy – Świętym Cesarstwem Rzymskim. Wydarzenie, o którym dziś opowiem, jest niezwykle tajemnicze, niemal zapomniane przez kronikarzy. Jakby cesarz i chciał, by świat o nim nie pamiętał. Mowa o wyprawie wojennej w 979 roku, pierwszym odnotowanym najeździe Niemców na ziemię polskie. Jak do tego doszło? I dlaczego ten epizod niemal zniknął z kart historii? Spróbujmy rozwikłać tą zagadkę. Aby zrozumieć, dlaczego Otton II postanowił zaatakować Mieszka, musimy przyjrzeć się sytuacji politycznej w cesarstwie. Pod koniec lat 70. X wieku Święte Cesarstwo Rzymskie było potężnym organizmem, ale nie pozbawionym wewnętrznych problemów. Władza cesarska sprawowana przez dynastię Ludolfingów napotkała opór ze strony możnowładców niemieckich, zwłaszcza księcia Bawarii Henryka II Kłótnika. Był on krewnym Ottona i rościł sobie prawo do korony, doprowadzając do buntów i wewnętrznych walk o wpływy. Wróćmy teraz do państwa Polan. Mieszko I od czasów Ottona I prowadził politykę bliskiej współpracy z cesarstwem. Gdy w 963 roku Mieszko I zajął Lubusz po zachodniej stronie Odry, wydawało się, że konflikt z cesarstwem niemieckim jest nieunikniony. Przejęcie grodu znajdującego się w cesarskiej strefie wpływów mogło doprowadzić do otwartej konfrontacji. Jednak Mieszko, jako wytrwały polityk, zamiast ryzykować wojnę, zdecydował się na kompromis. Uznał zwierzchnictwo cesarza Ottona I i zobowiązał się do płacenia trybutu. Dzięki temu uniknął natychmiastowego starcia i zyskał czas. Przyjęcie chrztu w 966 roku i późniejsze hołdy składane Ottonowi I umocniły jego pozycję jako wiernego sojusznika Rzeszy. Jednak Otton II miał inne priorytety niż jego ojciec. Był bardziej skoncentrowany na polityce południowej, wojny z Bizancjum i Arabami we Włoszech, co mogło osłabić zainteresowanie sprawami Słowian. W tym czasie Mieszko I od kilku lat prowadził politykę umacniania swojego księstwa. Po zawarciu sojuszu z Czechami i poślubieniu czeskiej księżniczki Dobrawy coraz mocniej zaznaczał swoją niezależność wobec potężnych sąsiadów. Pierwszym preludium do późniejszej wyprawy Ottona II była bitwa pod Cedynią w 972 roku, w której Mieszko I udowodnił swoją siłę i skuteczność militarną. Czy to zwycięstwo księcia Polany nie dało Ottonowi II do myślenia? Możliwe, że już wtedy młody król Niemiec dostrzegł rosnącą potęgę wschodniego sąsiada, choć wówczas jego ojciec jeszcze utrzymywał względny spokój w relacjach z Mieszkiem. Jednak po śmierci Ottona I w 973 roku napięcia narastały, a konfrontacja stała się nieunikniona. Gdy w 974 roku wybuchł bunt Henryka II Kłótnika przeciw Ottonowi II, Mieszko, licząc na osłabienie cesarstwa, wsparł Bawarczyków. To wsparcie miało dla niego sens. Gdyby Otton II przegrał walkę o władzę, Mieszko mógłby liczyć na większą swobodę działania i na bardziej przychylnego cesarza. Jednak bunt został stłumiony przez Ottona, a Henryk Kłótnik został uwięziony. Cesarz postanowił ukarać wszystkich, którzy wspierali rebelię. W 975 roku najechał na Czechy, pustosząc kraj i zmuszając Bolesława II do uznania jego zwierzchnictwa. Po pokonaniu Czechów Otton II skierował swoją uwagę na Mieszka I. Wsparcie udzielone Henrykowi Kłótnikowi oraz rosnąca potęga państwa Piastów budziły niepokój cesarza. Dodatkowo po śmierci Dobrawy w 977 roku sojusz polsko-czeski osłabł.
co mogło skłonić Ottona II do podjęcia działań przeciwko Mieszkowi. W 979 roku Otton II zdecydował się na wyprawę przeciwko Mieszkowi. Kampania ta nie została dobrze udokumentowana. Brak jej w oficjalnych kronikach niemieckich, co samo w sobie jest zastanawiające. Najwięcej informacji czerpiemy z kronik Gesta Pontifica Camera Censium, które podaje jednak, że cesarz zebrał wojsko i osobiście poprowadził je na Słowian, a następnie wrócił w grudniu pokonany i bez chęci do ponownego ataku. Czy wyprawa wyruszyła zbyt późno i warunki pogodowe zmusiły cesarza do odwrotu, czy może klęska militarna? Co dokładnie się stało? Niektórzy historycy uważają, że niemieckie siły dotarły do Wielkopolski, być może nawet do Poznania. Inni twierdzą, że zostały zatrzymane już na granicy państwa Mieszka. Brak szczegółowych relacji sugeruje, że cesarska wyprawa zakończyła się porażką, być może na tyle druzgocącą, że cesarz uznał za lepsze całkowite wymazanie jej z oficjalnych kronik. Wyobraźmy sobie tę kampanię. Otton II prowadzi swoje wojska na wschód. Przekracza Łabę, idzie przez ziemię Słowian Pułapskich, dociera do granic państwa Mieszka, ale tam czeka na niego dobrze przygotowany przeciwnik. Mieszko nie był nowicjuszem w sztuce wojennej, już wcześniej udowodnił swoje zdolności, pokonując wiele plemion i umacniając swoje państwo. Jego drużyna, doskonale wyszkolona, mogła wykorzystać przewagę terenu, bagna, lasy, rzeki, aby rozbić cesarskie wojska. Być może zastosowano taktykę nękania wroga, nieustannego atakowania i wycofywania się, aż zmęczeni Niemcy stracili morale. Nie można wykluczyć, że Otton II przegrał nie w otwartej bitwie, ale z powodu trudnych warunków terenowych, braku zaopatrzenia i chorób. Dlaczego kronikarze milczą? Dlaczego tak ważne wydarzenie nie doczekało się szerokiego opisu w kronikach cesarskich? Istnieją dwie teorie. Pierwsza, porażka Ottona II była tak dotkliwa, że uznano ją za hańbiącą i niewartą wzmianki. Niemiecka propaganda wolała skupić się na innych sukcesach cesarza, a nie na jego klęsce z ręki barbarzyńskiego Mieszka. Druga teoria? Otton II chciał jak najszybciej zakończyć ten konflikt, dlatego po prostu o nim zapomniano. Rzeczywiście wkrótce po powrocie z wyprawy cesarz zawarł pokój z Mieszkiem. Zamiast dalszej wojny władcy doszli do porozumienia. W ramach pokoju Mieszko I poślubił Odę, córkę margrabiego Marchi Północnej. Oda została celowo wyciągnięta z klasztoru przez saskich możnych, aby mogła poślubić władcę Słowian. Nakłoniono ją do złamania ślubów zakonnych, co w tamtych czasach było niezwykle rzadkie i dopuszczalne jedynie w sytuacji o najwyższym znaczeniu politycznym. Jej małżeństwo z Mieszkiem I miało bowiem nie tylko wymiar dynastyczny, ale także stanowiło element szerszej strategii niemieckiej, mającej na celu związanie państwa Piastów z cesarstwem i kontrolowanie jego ambicji ekspansyjnych. Kroniki wspominają, że w ramach prezentu ślubnego książę Polan wypuścił z niewoli niemieckich wojów, którzy wcześniej trafili do niewoli. Czyżby byli to jeńcy wzięci podczas wyprawy cesarskiej z 979 roku? Po bitwie pod Cedynią nie słyszeliśmy o żadnym innym walnym starciu, które mogłoby doprowadzić do pojmania jeńców. Jeśli tak, mogłoby to sugerować, że małżeństwo Mieszka miało nie tylko wymiar polityczny, ale także stanowiło element szerszego porozumienia, które kończyło konflikt z Niemcami. To małżeństwo miało kluczowe znaczenie. Wprowadziło Piastów do grona europejskich dynastii, dało Mieszkowi nowych sojuszników i zapewniło stabilne relacje z cesarstwem. Warto zauważyć, że po tej wyprawie Otton II nigdy więcej nie próbował zbrojnie ingerować w sprawy Mieszka. Może to świadczyć o tym, że nauczony bolesnym doświadczeniem uznał lepiej mieć Polan za sojuszników niż wrogów.
Choć wyprawa Ottona II na Mieszka I nie była wielkim przełomowym wydarzeniem, miała znaczenie dla dalszych dziejów Polski. Pokazało siłę Piastów. Mieszko I udowodnił, że potrafi skutecznie bronić swojego terytorium przed jednym z najpotężniejszych władców Europy. Zbliżyła Polskę do cesarstwa poprzez małżeństwo z Odą. Mieszko wszedł do kręgu europejskiej arystokracji, co miało ogromne znaczenie dla przyszłej koronacji jego syna Bolesława Chrobrego. Była zapowiedzią przyszłych konfliktów. W kolejnych wiekach relacje polsko-niemieckie będą pełne napięć i wojen, ale także sojuszy i współpracy. Wyprawa Ottona II na Polskę w 979 roku to jedna z największych zagadek wczesnośredniowiecznej historii Polski. Dlaczego cesarz nigdy nie powróciłby się zemścić? Czy zawiniła zima i warunki pogodowe? Może klęska była zbyt bolesna? Może polityka była ważniejsza niż wojna? Co sądzicie o tej historii? Czy rzeczywiście była to wielka zapomniana porażka cesarstwa? Zapraszam Was do dyskusji i komentarzy i do wysłuchania kolejnych odcinków. Dziękuję i do usłyszenia.